Wyobraź sobie, że masz do zabezpieczenia magazyn, parking albo sklep. Standardowy monitoring wygląda zazwyczaj tak, że jedna kamera patrzy za wąsko, więc montujesz drugą. Druga generuje kolejny przewód, kolejne miejsce montażu, kolejny koszt i kolejne miejsce potencjalnej awarii. A gdy przychodzi noc, pozostaje tylko rozmazana sylwetka i zgadywanie, co tam tak naprawdę się wydarzyło. I właśnie tutaj na scenę wchodzi sprzęt, który może zastąpić kilka klasycznych kamer. To Reolink Professional RP PCT-16MD. Kamera panoramiczna PoE do profesjonalnego monitoringu, wyposażona w dwa obiektywy tworzące panoramiczny obraz 180 stopni i nagrywająca w rozdzielczości 16 megapikseli. I od razu zaznaczę, to nie jest kamera przeznaczona do monitoringu drzwi wejściowych. Oczywiście sprawdzi się również do monitoringu domowego, ale z założenia jest zaprojektowana do bardziej wymagających biznesowych zastosowań, np. monitoringu parkingów, hal, sklepów, magazynów, bibliotek, biur czy innych przestrzeni przemysłowych. W tym filmie sprawdzimy, czy jedna taka kamera może realnie zastąpić kilka standardowych kamer. Przetestujemy widok w dzień oraz w nocy, a także zaprezentujemy działanie technologii sztucznej inteligencji i zaawansowaną analizę zdarzeń. I pokażę Wam też funkcję inteligentnego wyszukiwania wideo AI, która może zaoszczędzić naprawdę mnóstwo czasu przy przeglądaniu i oczywiście wyszukiwaniu nagrań. Ta kamera korzysta z technologii PoE, czyli Power over Ethernet. Jeśli nie siedzisz na co dzień w systemach monitoringu, to już tłumaczę, dlaczego ma to bardzo duże znaczenie. PoE pozwala przesyłać internet i zasilać kamerę jednym przewodem Ethernet, co oznacza, że nie potrzebujesz osobnego zasilacza ani gniazdka obok kamery. Wystarczy więc, że do kamery podłączysz kabel sieciowy, a następnie wepniesz go np. do rejestratora lub też zasilacza PoE. W praktyce oznacza to szybszy montaż, mniej przewodów, mniej punktów awarii i znacznie stabilniejsze połączenie niż w przypadku kamer Wi-Fi. Oczywiście ta kamera jest także kompatybilna ze switchami PoE, rejestratorami Reolink, a także takim urządzeniem jak Reolink Home Hub. Kamera ma prosty, nowoczesny wygląd i jest naprawdę solidnie wykonana. Biała obudowa z czarnymi elementami na froncie wygląda estetycznie, a od razu w oczy rzucają się też dwa obiektywy. Warto też dodać, że obudowa spełnia normę IP67, czyli jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, silny wiatr czy też kurz. Z przodu znajdziemy dwa obiektywy i to jest najważniejszy element tej konstrukcji. Bo obraz z tej kamery to nie jest cyfrowe poszerzanie kadru, ani sztuczne rozciągnięcie obrazu. To dwa fizyczne moduły optyczne, pracujące jednocześnie. Każdy z nich korzysta z jasnej optyki o przysłonie 1.6, tworząc jeden panoramiczny obraz o kącie widzenia 180 stopni. Na obudowie znajdziemy też mikrofon, głośnik, slot na kartę microSD, port Ethernet i gniazdo zasilania. Największy wyróżnik tego modelu to oczywiście jakość obrazu. Rozdzielczość 7680 na 2160 daje nam pełne 16 megapikseli. I to naprawdę robi różnicę, bo przy tak szerokim kącie widzenia bardzo często tracimy szczegóły, a tutaj obraz jest naprawdę bardzo ostry i to zarówno na środku, jak i również na krawędziach. Bez problemu widać więc tablice rejestracyjne, twarze, detale ubrań, czy też kierunek poruszania się ludzi. W praktyce jedna taka kamera może objąć cały parking lub szeroki plac. W testach dziennych obraz jest naprawdę szczegółowy, a dodatkowe megapiksele robią ogromną robotę. Największe wrażenie robi po prostu wyrazistość obrazu i ilość detali, zarówno w środku, jak i po bokach kadru. Przechodzimy do obrazu nocnego. Po zmroku najłatwiej jest ocenić realne możliwości monitoringu, bo wtedy jakość obrazu ma największe znaczenie. To również pora, w której oczywiście dochodzi do największej ilości incydentów. Reolink RP PCT-16MD oferuje widok nocny nawet do 30 metrów. Mamy tutaj klasyczny tryb podczerwieni i kolorowy tryb nocny z reflektorami LED. Reflektory oferują 400 lumenów i temperaturę 4000 kelwinów, czyli bardziej naturalne, cieplejsze światło. W
praktyce tryb podczerwieni bardzo dobrze pokazuje sylwetki i ruch. Natomiast tryb kolorowy daje ogromną przewagę przy identyfikacji np. koloru samochodu czy też koloru ubrania. To może mieć ogromne znaczenie przy analizie zdarzeń. Jasna przysłona 1.6 dodatkowo wspiera pracę po zmroku i właśnie tutaj ta kamera pokazuje, że nie jest tylko urządzeniem z dużą rozdzielczością. To profesjonalny sprzęt do realnej identyfikacji. Współczesny monitoring to już nie tylko wykrywanie ruchu i tutaj Reolink poszedł naprawdę bardzo daleko. RP-PCT-16MD wykrywa ludzi, pojazdy i zwierzęta. Ale to nie wszystko. Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji ReoNeura AI dostajemy zaawansowaną analizę zdarzeń. Przekroczenie linii, wejście do strefy, przebywanie w strefie, czyli klasyczną ochronę perymetryczną. Zaczynamy od funkcji wykrywania wejścia do strefy. Wchodzimy w ustawienia kamery, klikamy alarm wykrywania i następnie alert wtargnięcia do strefy. Klikamy dodaj. Teraz musimy ustawić strefę, w której chcemy wykrywać obiekty. Na podglądzie klikamy edytuj. Teraz przesuwając kropki ustawiamy naszą strefę. Jak widzicie, możemy tutaj też ustawić nazwę strefy, wybrać obiekty, które mają być wykrywane oraz możemy ustawić ilość sekund opóźnienia. Klikamy zapisz. Teraz zobaczymy na przykładzie, jak to działa. Jak widzicie, pojawiła nam się strefa, jak tylko samochód do niej wjechał. Przechodzimy do drugiej funkcji, czyli przekroczenia linii. Robimy dokładnie to samo co w przypadku strefy, czyli klikamy edytuj, a następnie przy pomocy tych kółek ustawiamy sobie pozycję linii i klikamy zapisz. Jak reszta opcji nam odpowiada, klikamy zapisz. No i sprawdźmy teraz, czy to zadziała. Jak widzicie, jak tylko osoba na podglądzie przekroczyła linię, ta pokazała nam się na ekranie. No i została nam jeszcze ostatnia funkcja wykrywania AI, czyli detekcja bezcelowego przebywania w strefie. Ponownie klikamy w ustawieniach alarm wykrywania i przechodzimy do zakładki alert bezcelowego przebywania w strefie. Robimy tutaj dokładnie to samo co w poprzednich dwóch krokach, czyli klikamy edytuj i tworzymy strefę, w której chcemy otrzymywać powiadomienia o wykryciu. Możemy zmienić nazwę miejsca, na przykład trawnik. Ustawiamy wszystkie pozostałe opcje tak jak chcemy. Zwróćcie uwagę na opcję opóźnienia, w której ustawiamy po ilu sekundach przebywania obiektu w strefie kamera ma przysłać nam powiadomienie. No i na podglądzie widzimy, że strefa się pokazała, gdy tylko obiekt się w niej znalazł. Tak wygląda w praktyce zastosowanie funkcji ReoNeura AI w tej kamerze. Co ważne, system jest też zaprojektowany tak, żeby ograniczać liczbę fałszywych alarmów. Dzięki rozpoznawaniu obiektów odfiltrowuje np. przypadkowe ruchy w tle. W kamerze znajdziemy też funkcję wykrywania pozostawionego lub zabranego obiektu, np. zniknięcia lub pozostawienia podejrzanej paczki. Na razie jest to funkcja w fazie beta, ale brzmi naprawdę obiecująco. Jedną z funkcji, która wyróżnia tę kamerę w praktycznym użytkowaniu, jest wyszukiwanie wideo AI. To rozwiązanie, które pozwala szybko odnaleźć konkretne zdarzenia w nagraniach. Zamiast przewijać godziny materiału, wystarczy wpisać to, czego szukamy. To ogromna oszczędność czasu i jedna z tych funkcji, które realnie zmieniają sposób korzystania z tej kamery. Spójrzmy, jak działa to w praktyce. Najpierw musimy przejść do zakładki odtwarzanie. Następnie klikamy tę małą lupę na górze. I jesteśmy w zakładce wyszukiwanie wideo AI. W polu wpisujemy co chcemy wyszukać. Na przykład ja tutaj wpiszę osoba w białej kurtce. Klikamy szukaj i czekamy. Jak widzicie, pojawiło nam się kilka nagrań, na których widać postać ubraną w białą kurtkę. Dzięki temu monitoring przestaje być tylko zwykłym archiwum nagrań, a staje się narzędziem do szybkiego wyszukiwania konkretnych zdarzeń. W przypadku tej kamery monitoring nie kończy się tylko na obrazie. PCT-16MD ma wbudowany mikrofon i głośnik, co oznacza, że możesz słyszeć, co dzieje się w obrębie kamery i mówić przez aplikację mobilną Reolink, na przykład do kuriera, klienta lub jeśli chcesz odstraszyć intruza.
Proszę opuścić moją posesję. Jeśli chodzi o zapis materiału, kamera oferuje dużą elastyczność. Przede wszystkim możemy zapisywać lokalnie na karcie microSD o pojemności aż do 512 GB, co pozwala na długoterminowe archiwizowanie nagrań. System nagrywania możemy w pełni dopasować do własnych potrzeb. Dostępne jest nagrywanie ciągłe 24 na dobę, nagrywanie po detekcji oraz według wcześniej ustalonego harmonogramu. Dzięki temu możemy zoptymalizować przestrzeń dyskową, jak i sposób rejestrowania materiału. Kamera wspiera również pracę w bardziej rozbudowanych systemach monitoringu, dzięki czemu nagrania możemy przechowywać na rejestratorze Reolink, czy też Reolink Home Hub, a także obsługuje takie standardy jak FTP, RSTP i ONVIF. W praktyce oznacza to, że można ją bez problemu zintegrować z istniejącą infrastrukturą monitoringu. Najważniejszym elementem działania tej kamery jest oczywiście aplikacja mobilna Reolink, która daje pełną kontrolę nad tą kamerą i jest przy tym dostępna w języku polskim i jest całkowicie darmowa. Z jej poziomu możemy na żywo podglądać obraz z kamery, odtwarzać zapisane nagrania, a także zarządzać wszystkimi najważniejszymi funkcjami tego urządzenia. Od konfiguracji analityki AI, przez wyszukiwanie materiałów, aż po harmonogramy nagrań. To również dzięki aplikacji mobilnej Reolink będziesz otrzymywał powiadomienia o wykrytych zdarzeniach, dzięki czemu możesz natychmiast zareagować i to niezależnie od tego, gdzie jesteś. Praktycznie cały system monitoringu masz zawsze pod ręką w Twoim smartfonie. A jak wygląda samo dodanie kamery do aplikacji i jej konfiguracja, możesz zobaczyć właśnie teraz. Aby dodać nowe urządzenie do aplikacji, klikamy plusik w prawym górnym rogu. Teraz musimy za pomocą naszego telefonu zeskanować kod QR z kamery. Jak widzicie, kamera pokazała nam się na liście urządzeń. Klikamy w nią i rozpoczyna nam się proces inicjalizacji urządzenia. Następnym krokiem jest utworzenie hasła do kamery. Wpisujemy hasło i potwierdzamy, wpisując je ponownie poniżej. Jak już wypełniliśmy oba pola, klikamy następny. Teraz aplikacja prosi nas o wpisanie nazwy urządzenia. Możecie wpisać tutaj nazwę modelu lub miejsce, gdzie będzie zamontowana kamera. Przechodzimy dalej. Jak widzicie, pomyślnie zakończyliśmy inicjalizację. Na dole możemy wybrać, czy chcemy zapisać w galerii telefonu kod QR, który możemy później udostępnić innym. Klikamy następny i jak widzicie, mamy już podgląd z naszej kamery, co oznacza, że została poprawnie dodana do aplikacji. Ale żeby w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia, trzeba go najpierw poprawnie zainstalować. Montaż tej kamery jest prostszy niż może się wydawać. Głównie dzięki zastosowaniu technologii PoE. Jeden przewód wystarcza, żeby jednocześnie przesyłać zasilanie i dane sieciowe. To znacząco upraszcza instalację, szczególnie na elewacjach, w halach czy pod zadaszeniem parkingów, gdzie prowadzenie osobnych kabli byłoby po prostu niepraktyczne. Pamiętaj, że te kamery możesz bezpośrednio podłączyć do switcha PoE, rejestratora lub zasilacza PoE. Wszystko w zależności od tego, jak zbudowany jest cały system monitoringu. Dzięki temu łatwo dopasujesz ją zarówno do nowych instalacji, jak i już istniejącej infrastruktury. Co ważne, wszystkie podstawowe elementy potrzebne do poprawnego montażu tej kamery znajdziesz w zestawie, a tak prezentuje się zawartość całego opakowania. Reolink RP PCT16MD to kamera zaprojektowana z myślą przede wszystkim o rozwiązaniach profesjonalnych. To rozwiązanie skierowane jest głównie do firm, instalatorów systemów monitoringu i miejsc, gdzie liczy się pokrycie dużej przestrzeni i integracja z większą infrastrukturą. W takich środowiskach jak sklepy, magazyny czy hale produkcyjne, jej największą zaletą jest możliwość zastąpienia kilku kamer jednym urządzeniem przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej szczegółowości i analizy obrazu opartej na AI. Oczywiście nie oznacza to, że nie można wykorzystać tej kamery w monitoringu domowym. Technicznie jest to jak najbardziej możliwe, zwłaszcza jeśli ktoś chce monitorować dużą przestrzeń wokół domu, na przykład ogród i chce skorzystać z możliwości tego urządzenia, na przykład panoramicznego widoku, czy też detekcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki, że oglądałeś do końca. Jeśli ten film Ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek, by nie przegapić
kolejnych materiałów. W komentarzu możesz nam napisać, czy ty miałeś kiedykolwiek jakieś doświadczenie lub czy testowałeś kiedyś kamerę panoramiczną do monitoringu. Na dziś to tyle, do zobaczenia.